tym odcinku przekonacie się, jak przebiega proces recyklingu kartonów po płynnej żywności i jakie produkty można z nich wytworzyć. Opakowania po mleku, sokach czy napojach roślinnych, jeśli wyrzucimy je do odpowiedniego pojemnika, mogą zyskać swoje drugie życie. W tym odcinku prześledzimy cały proces odzyskiwania z kartonów po płynnej żywności cennych materiałów, aż do uzyskania polialu, lekkiego, trwałego i wszechstronnego materiału, który dzięki swoim właściwościom może być wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, meblarstwie i designerskich akcesoriach, płytkach podłogowych oraz budownictwie. Gotowi? Zaczynamy! Kartony Tetra Pak są cennym źródłem surowców wtórnych. Składają się w 70% z celulozy pochodzącej z certyfikowanych źródeł, polietylenu, a także cienkiej warstwy łączącej polietylen i aluminium, która odgrywa istotną rolę w zabezpieczaniu żywności znajdującej się wewnątrz opakowania. Po opróżnieniu karton należy zgnieść bez odrywania nakrętki i wyrzucić do żółtego pojemnika na recykling, tego samego, do którego trafiają tworzywa sztuczne i metale. Posortowane kartony w postaci sprasowanych bel trafiają m.in. do zakładu Stora Enso w Ostrołęce. Działa tu linia odzysku włókien celulozowych. W hydropulperze za pomocą wody kartony rozdzielane są na dwie frakcje. Celulozę, która jest odzyskiwana, a następnie przetwarzana na nowe produkty, takie jak kartony opakowaniowe, chusteczki higieniczne czy torby papierowe. Oraz wspomniany materiał, będący połączeniem polietylenu i aluminium. Odzyskany polial trafia do zakładu recyklingu Plastigram, gdzie frakcja przetwarzana jest na granulki. Po dostarczeniu na linię recyklingu materiał przekazywany jest do młyna, gdzie rozdrabnia się go na luźną frakcję. Teraz trzeba go odpowiednio doczyścić. Odrzucane są m.in. niepożądane metalowe elementy, niewielkie kamyczki, a na końcu drobne zanieczyszczenia i pyły. Po doczyszczeniu wydzielana jest frakcja lekka, np. folie, oraz ciężka, czyli nakrętki i twarde plastiki. Nakrętki zostaną poddane recyklingowi w osobnym procesie. Nas interesuje frakcja lekka. Folie są rozdrabniane i w takiej formie mogą zostać podane do wytłaczarki. Tutaj w temperaturze bliskiej 200 stopniom Celsjusza materiał jest zagęszczany i uplastyczniany. Powstaje masa, z której po przefiltrowaniu i odgazowaniu wytwarzany jest granulat. Gotowy produkt to polial, czyli polietylen niskiej gęstości z zawartością do 15% aluminium, odznaczający się charakterystycznym, połyskliwym wyglądem. Granulat wykorzystywany jest do produkcji m.in. w branży samochodowej czy meblarskiej, czego świetnym przykładem jest wyposażenie biura Tetra Pak w Warszawie. Polial z powodzeniem sprawdza się też w branży budowlanej i dlatego pokażemy Wam, jak z tego surowca wtórnego produkowane są dachówki. W tym celu udajemy się do fabryki firmy Fortemix w czeskim Paskowie. Granulat polialu, który trafia do zakładu, przechodzi najpierw badania kontrolne pod kątem wytrzymałości, składu i chropowatości. To bardzo ważne, ponieważ od jakości surowca zależeć będzie jakość produkowanych dachówek. Po pozytywnym przejściu badań surowiec trafia do mieszalników, gdzie przygotowuje się go odpowiednio do procesu wtrysku. System na podstawie zaprogramowanej receptury dobiera zadane proporcje surowca. Jest to przede wszystkim polial z domieszką innych tworzyw sztucznych. Po uplastycznieniu w temperaturze 200 stopni Celsjusza materiał wtryskiwany jest do formy, w której uzyskuje kształt dachówki.
Gotowe wyroby układane są na paletach i transportowane do magazynu. Ze względu na właściwości Polyal, takie jak trwałość i stabilna jakość, materiał ten jest możliwy do wykorzystania w szerokim zastosowaniu. Od przemysłu meblarskiego przez motoryzacyjny po budowlany. Polyal to dobry sposób, aby nadać drugie życie materiałom, które już są w obiegu. Pozwala to ograniczyć zużycie pierwotnych surowców i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają okna drewniano-aluminiowe.